Siemanko wszystkim, nazywam się Piotr, wasz narzekacz, ulaniec i jak to inaczej mnie tam obrażacie, a wy jesteście na kanale Polak za granicą, Benefit w UK. Tak, biorę Benefit, będę o tym przypominał za każdym razem. Należy mi się to, biorę. Ile, dlaczego, po co i jak. Dodam wam tylko, że w momencie, kiedy ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii, okazało się, że ja tego języka nie znam. To, co gdzieś tam kiedyś się uczyłem w szkole, zupełnie nie miało nic wspólnego z językiem angielskim. I naprawdę chcąc, doszedłem do poziomu takiego i zdałem egzaminy techniczne w języku technicznym. Pracowałem z ogromną ilością Anglików z różnych stron Wielkiej Brytanii. Nie jest mi straszny slang Geordie. W Szkocji też nie mam problemu się dogadać, choć jest ten język troszeczkę inny. To kiedyś się pokaże. Dla tych wszystkich, którzy komentują i subskrybują, dziękuję wam serdecznie. Przerosło to moje oczekiwania, że ten kanał może tak szybko osiągnąć ten 1000 subskrypcji, że kilka tysięcy ludzi będzie mnie oglądać na YouTubie. Bardzo wam za to dziękuję. Naprawdę jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Daje to sporo motywacji do tego, żeby nagrywać dalej. Tak więc będę publikować filmy regularnie. Kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i filmu ciąg dalszy. A dzisiaj zapraszam was na film pod tytułem 15 lat w UK i nadal nie mówi po angielsku. Dlaczego tak jest i o co chodzi? Mieszkają w tym kraju, płacą podatki, wychowują dzieci, żyją, pracują, ale po tylu latach nadal nie potrafią dogadać się po angielsku. Dlaczego? Czy ty znasz takie osoby? Czy spotkałeś się z tym, będąc na emigracji, albo czy masz takich znajomych, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a nadal nie mówią po angielsku? Ja spotykam Polaków tutaj, którzy mieszkają 10, 15, nawet 5 lat w sumie. Jedyne, co potrafią powiedzieć, to przywitać się, podziękować i powiedzieć przepraszam. Sprawy urzędowe za nich załatwiają ich dzieci. Umowę z landlordem podpisują i nie mają bladego pojęcia, co oni tam właściwie podpisują. W obecnych czasach praktycznie można używać tłumaczy na wszelakich urządzeniach, używając telefonów Google'a, iPhone'a, czegokolwiek można tłumaczyć i chyba to jest jedynym ratunkiem dla tych osób tak naprawdę. Ale skąd się to bierze? Myślę, że wielu z nas, emigrując, wyjechało tylko na chwilę. Dorobić na chwilę. W sumie w moim przypadku też tak było. Miała to być tylko chwila. Tak naprawdę wyjechaliśmy na chwilę, tylko co po niektórzy zdecydowali się tego języka nauczyć. Skąd się bierze to, że się nie uczymy języka? Zamykamy się w pewnej bańce, która jest tak naprawdę naszą pułapką, bo obracamy się w towarzystwie ludzi, którzy mówią tylko po polsku, szukamy pracy w miejscach, gdzie przełożeni mówią po polsku, gdzie obsługuje agencja, która mówi po polsku. W przychodniach korzystamy z tłumaczy, sklepy polskie, usługi polskie, grupy na Facebooku i wszystkie inne tylko polskie. Szukamy dzielnic i miejsc, gdzie mieszka dużo Polaków, żeby móc się integrować z Polakami jako z sąsiadami, ale już nie z Anglikami. I tak jak powiedziałem, jest to bańka. Bańka, taka pułapka dla nas, ponieważ ograniczamy sami siebie i to dosyć mocno. A najczęstszą patologią, jaką widać wśród Polaków, jest niestety, ale posługiwanie się swoimi dziećmi. Posługiwanie się dziećmi do tego, aby załatwiały nasze sprawy, aby tłumaczyły nasze listy, aby dzwoniły do urzędów i rozmawiały w naszej sprawie. 10 lub około 10-letnie dzieci. Osobiście naprawdę widziałem dzieci, które mają 6-7 lat, idą z rodzicami do lekarza, do urzędu, do banku i tłumaczą za rodziców. Dziecko staje się takim tłumaczem, negocjatorem, doradcą. Szczerze mówiąc, jest to ogromna presja na dziecko wywierana przez jego własnych rodziców, którzy tak naprawdę powinni niwelować jego stres. To jest niesamowite obciążenie dla tych dzieci. Te dzieci są obciążone czymś, czego one nie powinny w tym wieku w ogóle doświadczać. To rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dziecka i za radzenie sobie ze stresem, a nie ich dzieci. Jakie są tego konsekwencje? No na pewno jest to brak niezależności, stres, strach. Jakie są konsekwencje braku komunikowania się w języku angielskim przez nas i innych? Na pewno jest to brak niezależności. Nie możemy być niezależni, ponieważ potrzebujemy do funkcjonowania innych. Każda sprawa wiąże się ze stresem, z jakimś strachem. Na pewno rodzi to ogólnie pojęty niepokój. Możliwości zawodowe są one ograniczone do minimum. Tak naprawdę bez języka angielskiego w tych czasach, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy już kilka lat po Brexicie,
kiedy nie ma napływu nowych osób, wymagania się zmieniły. Na pewno niczego nie można osiągnąć, nie znając tutaj języka. Czy można powiedzieć, że ludzie którzy mają taki problem, mają jakieś poczucie wstydu? Tak, bo może się do tego nie przyznają, ale wstydzą się tego, że nie potrafią się porozumieć i załatwić wielu spraw samemu. Przecież są dorośli. Wiele osób godzi się z tym, mówi, że jest za późno. Czy na pewno jest za późno na to, żeby nauczyć się tego języka i funkcjonować tutaj normalnie, żyć? Żyć normalnie, tak jak powiedzmy chociaż w 50%, no bo przecież nie będziemy nigdy mówić tym językiem płynnie, tak jak rodowici Anglicy, bo żeśmy się tutaj nie urodzili. Dlaczego Polacy nie uczą się języka? Pierwsze, no to brak czasu. Zresztą zdarzyło się kilka wypowiedzi pod moim filmem, przed nim, pod moim shortem związanym z tym tematem, że rodzice nie mają czasu, że ludzie nie mają czasu, bo ciągle są zabiegani. Tak naprawdę, słuchajcie, wystarczy 10-15 minut dziennie. Mamy mnóstwo aplikacji, kanały na YouTube. Jest możliwość nauki dzięki systemowi ESOL. Słuchajcie, przyjechaliście tutaj legalnie. Dlaczego nie możecie funkcjonować normalnie, skoro przyjechaliście tutaj legalnie? Prawda jest taka, że ludzie przypływający w tej chwili tutaj na łódkach też korzystają z tego systemu i całkiem dobrze im idzie. Pierwsza podstawowa zasada to trzeba chcieć. Trzeba chcieć i umieć się przyznać do pewnych rzeczy. Przede wszystkim do tego, że język to coś, bez czego trudno będzie nam normalnie żyć i funkcjonować. Nie chodzi tutaj o perfekcyjny akcent, chodzi tu o podstawową komunikację na co dzień, żebyście byli w stanie z kimś porozmawiać, załatwić swoje sprawy, uzyskać możliwość awansu. Musicie pamiętać, że języka uczycie się dla siebie, nie dla kogoś. Uczycie się go po to, żeby być niezależnym, żeby mieć spokój jakiś umysłu. Nie możecie pozwalać, żeby wasze dziecko było waszym głosem. Nie możecie go obciążać, ponieważ wywiera to niesamowity wpływ na jego późniejsze życie. Różne można mieć zdanie, różne można mieć opinie, różne można mieć zdania i opinie na ten temat, ale używanie dziecka jako tłumacza do swoich spraw dorosłych, jest jedną z patologii i zaburzeń wśród emigrantów na obczyźnie. O tym film będzie za 2 tygodnie, bo jest tego troszkę więcej. Używanie dziecka jako tłumacza jest czymś niedopuszczalnym. Te dzieci potrzebują dzieciństwa. Tak czy inaczej są na rozdrożu, ponieważ z jednej strony mają rodziców Polaków, język polski w domu, z drugiej strony mają kolegów, koleżanki, którzy mówią po angielsku, szkołę po angielsku i są tak czy inaczej rozbite pomiędzy Polską i Anglią. Czy kojarzysz takie sytuacje? Czy spotkałeś się z czymś takim? Czy może sam czujesz, że wypadałoby coś zmienić? Bardzo będzie mi miło, jeżeli napiszesz coś w komentarzu i zostawisz swoją opinię na temat tego, co ty o tym myślisz i jak ty to widzisz.